Teraz w Entermarché forma do babki stuleją. Tu ja. Ten fotel jest obdrapany przez kota i kot załatwi mi każdy fotel. Ja nie będę tutaj wchodził w ustawienia settings i global settings. Jeżeli będziecie chcieli kolejny film, w którym jeszcze coś o tym powiem, to dajcie znać w komentarzu. Ja postaram się taki nakręcić i jeżeli nakręcę, to poniżej tutaj będzie ten film dostępny. Na razie go jeszcze nie ma w chwili, kiedy ten film kręcę, ale być może będzie, nie mówię, że nie. Ten efekt ma młodszego brata Strymon Blue Sky. Ten efekt Blue Sky ma troszeczkę mniej możliwości, nie ma wyjścia MIDI. To MIDI umożliwia nam takie połączenie, że sterujemy przełącznikiem MIDI, bądź komputerem, bądź innym efektem, przełączamy brzmienie i ono na kolejnych efektach się zmienia też na to, co sobie zapisaliśmy. To jest bardzo przydatne, jeżeli mamy naprawdę już poukładane te brzmienia i jakiś plan na koncert, jak to ma przebiegać i chcemy sobie wszystko ustawić i dobrze zapisać. Teraz w Entermarché forma do babki stuleją. Taki taki dzią. Dobrze, mam nadzieję, że dobrze widać mnie. Ja tutaj zbliżę się, ponieważ lekki bałagan jest wokół, jak to zwykle bywa u mnie. I tak, puszczę wam najpierw, jakie przygotowałem tutaj przykłady. Moi drodzy, gitary i nie tylko gitary, tylko różne brzmienia tu są też po to, żebyście mogli usłyszeć, jak ten pogłos, jakie ma możliwości. Ja tutaj będę kręcił tymi gałkami i też postaram się mówić w trakcie, o co kaman. Pokrętło mix jest na 0, czyli nie mamy w ogóle efektu. No, tutaj mamy takie brzmienie, a tutaj mamy coś innego jeszcze. Szatan totalny zstąpił. Tutaj mamy kawałek numeru mojego jakiegoś, tu nie ma reverbu też. Tutaj też nie ma. Tutaj też nie ma. Hey, alright. Takie coś nagrałem, czyli że wszystko jest w porządku. No i dobra, i lecimy z tym tematem. Tu jesteśmy w banku 0, zjedziemy sobie do pierwszego typu pogłosu, czyli room. Pokrętło mamy mix na 0, czyli mamy tylko i wyłącznie czysty sygnał i ja będę mówił mniej więcej, co robię. Zapętlimy sobie pierwszy kawałek. I dodaję pokrętłem miksem pogłosu. Jesteśmy w połowie pokrętła mix, czyli połowa tego, co słyszymy, to jest czysty sygnał, a połowa to jest sam pogłos. Jak pokrętłem przejadę do samego końca, to będziemy mieli sam pogłos. Tak ten pogłos room brzmi. Room, czyli pokój, wiadomo. Możemy tutaj wydłużyć ten pogłos, możemy dodać pre-delay. Pre-delay to jest, moi drodzy, coś takiego, że mamy pomiędzy uderzeniem gitary albo pomiędzy dźwiękiem mamy odstęp cichy i dopiero potem się pogłos pojawia. Ja to wam potem zademonstruję. Tutaj mamy pokrętło ton, pokrętłem ton, robimy jaśniejsze brzmienie albo ciemniejsze w lewo, jaśniejsze w prawo, czyli więcej sopranów w prawo, więcej basów w lewo. I teraz każdy z tych pogłosów ma są dwa pokrętła
param, czyli parametry i tymi parametrami możemy regulować różne rzeczy, zależnie od pogłosu, jaki sobie tutaj wybierzemy z tego kółka, to te pokrętła parametr będą inne miały właściwości. Tutaj mamy low end. Low end oznacza, że z lewa na prawo możemy sobie przejeżdżać. Jeżeli jesteśmy w środku, to mamy mniej więcej wyważone brzmienie. Jeżeli plus, to więcej basów. Jeżeli minus, to mniej basów. Pokrętło drugie to jest size i tu mamy club i studio. Club tutaj będzie większy, a studio będzie mniejsze. To jest tak właściwie rodzaj pomieszczenia, wielkość pomieszczenia też. Pokrętło mod, ja je bardzo lubię i zazwyczaj kręcę nim. Ono tutaj nie pokazuje ile i czego dodajemy, ale dodajemy generalnie modulację, czyli dźwięk nam faluje w taki sposób najczęściej, co nie każdy wysłyszy. Ja na przykład słyszę i myślę, że jak się wsłuchacie, to wysłyszycie też. Dodamy decay, pokrętłem decay dodajemy długości pogłosu. Tutaj mamy milisekundy i to już jesteśmy powyżej 2 sekund. To będzie słuchać, jak zatrzymam. Słyszycie? Ten pogłos wybrzmiewa przez 3 sekundy. Jak skrócę pokrętłem decay, prawie nic nie słychać. Zróbmy trochę dłuższy. Trochę się niesie. Słyszycie to? Niesie się. Pokrętłem pre-delay. Tutaj nie będzie tego słychać raczej. Pokażę Wam kiedy na innym przykładzie pokrętło pre-delay. Może znajdziemy taki przykład. To będzie bardzo dobry przykład dla pokrętła pre-delay. W taki sposób będzie się zapętlać, że będziemy mieli uderzenie i kawałek ciszy i będzie w tej ciszy słychać, jak się pogłos zachowuje. Wydłużymy ten pogłos. No nie, przegięliśmy. Przegiąłem ja. Teraz pre-delay jest krótki. Teraz ja wydłużę pre-delay. Jeszcze wydłużę go. O, słyszycie, jaka przerwa była? Czyli ten pre-delay, tak jak mówiłem, to jest przerwa pomiędzy naszym dźwiękiem a pogłosem. To jest fajne, ponieważ możemy troszeczkę, jeżeli pogłos jest bardzo gęsty i taki nie wiadomo co się dzieje, to pokrętłem pre-delay dodajemy trochę tej przerwy i dzięki czemu nasza gitara czy jakieś tam cokolwiek robimy staje się bardziej czytelne, bo pogłos, który od razu zaczyna swoje działanie w momencie, kiedy pojawia się dźwięk, on się zlewa z tym dźwiękiem i ten dźwięk się robi nieczytelny. Jeżeli to wydłużymy trochę, to ucho tego nie wysłyszy, że ta przerwa tam jest, ale ona zadziała w taki sposób, że dźwięk stanie się bardziej czytelny. Także fajne pokrętło to jest. Pokrętłem ton, tak jak mówiłem, regulujemy jasny, ciemne brzmienie. Weźmiemy sobie inny przykład. Taki. Dodamy sobie miksem trochę więcej tego pogłosu. Bardzo fajnie. Zrobił się jaśniejszy. Zdecydowanie jaśniejszy jest. Troszeczkę siebie zrobię ciszej. I zobaczymy, jak pokrętło parametru pierwszego się zachowa. Dodamy basu. Na tym przykładzie tego nie słychać za bardzo. Weźmiemy inny. Na tym będzie słychać na pewno. O, teraz słychać. Jak biorę w lewo, to mamy mniej tego niskiego du. Parametr drugi, wybieramy sobie inny rodzaj pogłosu. Teraz mamy studio. Klub.
Dobra, przelatujemy dalej. Jesteśmy na banku 0. Ja tu nie będę banków przełączał, bo ten efekt ma banków 99, a w każdym są po 3 rodzaje brzmienia. Ale to są pozapisywane już brzmienia różne. Ja po prostu będę tworzył tutaj swoje i pokazywał wam po kolei. Jesteśmy na roomie jesteśmy teraz, a mamy jeszcze Hall, Plate, Spring, Swell, Bloom, Cloud, Coral, Shimmer, Magneto, Nonlinear i Reflections, czyli mamy jeszcze 11 pogłosów. Ja nie będę w każdym wszystkim kręcił prawdopodobnie, bo to trwałoby mnóstwo czasu, ale chcę wam pokazać, no tak mniej więcej pokręcić i zobaczymy, co tu wyjdzie. Jeszcze wokal zobaczmy sobie. All right. I wanna go. Don't you wanna go? To znaczy, ja idę. Czy ty idziesz też? Zazwyczaj okazuje się, że nie. Hall. Teraz będzie hall. Skręcamy pokrętło mix na 0 i patrzymy, co się dzieje. Szatan. To nie taki szatan. Aha, tutaj może być słychać modulację. Zobaczymy. Hall to wiadomo, od roomu się różni tym, że hall jest większy. Poczekam, aż ten pogłos sobie wybrzmi i w momencie, kiedy on będzie brzmiał, to ja przekręcę pokrętłem modulacji. Wtedy usłyszycie, co ta modulacja robi. O. Słyszycie? Takie coś się zrobiło. I tą modulacją, ja nie wiem jak w przypadku każdego z tych efektów, ale w niektórych wiem, że chodzi o szybkość tego falowania. Jak ten dźwięk szybko faluje. Zobaczmy, co z tego hall da się wykręcić jeszcze. O, tutaj na przykład parametr drugi, pokrętło parametru drugiego zmieniło już się na mid, plus i minus, czyli dodajemy średnich częstotliwości więcej bądź mniej. Pozwala nam do 2 sekund wybrzmienia, czyli też bardzo długi ten hall jest. Słyszycie? Wow, się zrobiło. No i jazda totalna tutaj jest z tym efektem. Lecimy dalej. Plate. Plate to jest jeden z moich ulubionych efektów. Ja wolę plate niż hall. Dla mnie jest ciekawszy. Plate. Muszę tutaj się na chwilę zatrzymać i opowiedzieć małą ciekawostkę. Plate to są tak zwane pogłosy płytowe. Kiedyś budowano pogłosy w czasach takich Abbey Road i Beatlesów i tak dalej, czy Beatlesów, jak kto woli. Budowano pogłosy z takich blach, wielkich blach. Różnego rodzaju metale były do tego wykorzystywane i ta blacha się trząsła pod wpływem był do tego podłączony jakiś tam kabel z przetwornikiem, on wprawiał, że te blachę w drgania i ta blacha tym swoim drganiem dawała właśnie ten pogłos. Można było tę blachę przytłumić, przykręcając taki tłumik i ona wtedy mniej drgała lub bardziej. Piła też potrafi taki dźwięk wydać w bajkach. Piły robią takie. To jest swojego rodzaju pogłos plate. Tylko taki no trochę trzęsący się bardziej. Z modulacją, o można by było powiedzieć. Dobrze, lecimy z pogłosem plate.
Ja bardzo lubię pogłosy plate, a one z modulacją to są w ogóle świetne. Jak tu działa modulacja? A? Słyszycie? Hmm? Ten dźwięk jest taki. To jest naprawdę subtelne, ale to jest takie bogate, można powiedzieć. Brzmienie się robi bogatsze, ciekawsze w momencie, w którym mamy niewiele instrumentów. Mamy na przykład samą gitarę, która tam gra, jakiś ktoś się rozczula, nie wiadomo jak. Ja często to takie rzeczy na przykład lubię grać, że tam ubolewam nad własnym życiem, nieszczęściem i utraconą miłością i gram wtedy takie rzeczy właśnie takie rozjechane. Wtedy takie modulacje, one sprawiają, że jeden instrument potrafi zabrzmieć trochę szerzej, bardziej bogato, co po prostu wypełnia nam tę przestrzeń w słuchawkach. Nie czuję się taki sam wtedy. Czuję się jeszcze, że coś jeszcze jest mniej więcej trochę. I dobrze, lecimy dalej. Ja wpadam tutaj w jakieś dziwne ruchy, ale to dlatego, że nie chcę mówić a, tylko popędzam do przodu, żeby tej treści było trochę, a nie żebym tutaj się zacinał. I jakiejś gestykulacji dziwnej dostałem. Ciekawe to jest dla mnie, odkrywam to. Lecimy dalej. Dalej będzie pogłos Spring. To jest też jeden z moich ulubionych. Są dwa moje ulubione obok siebie. Spring to jest pogłos sprężynowy. Montowano we wzmacniaczach takie sprężyny. Do dzisiaj montuje się i te sprężyny, trzęsąc się, też wydają taki specyficzny dźwięk, taki taki dzią. I takie coś tutaj się pojawi i będzie to słychać. O, słyszycie? Takie coś się robi. Bardzo fajne do muzyki takiej z zacięciem vintage, na przykład Mrozu nagrywa takie trochę vintage, bardziej klimaty, takie big beaty i takie rzeczy, super do takiej muzy. No, można te sprężyny rozpędzić tutaj naprawdę. Dodajmy pre-delay. Ciekawe. Ciekawe. Dla mnie to jest bardzo ciekawe. Nie stosowałem nigdy pre-delay na wokalu. Zobaczymy. Wiem, że się stosuje w niektórych nagraniach. Ale skrócę pre-delay. I wanna go. Don't you wanna go? Hey baby, don't you wanna go? Teraz będzie bas. Na basie też Spring Reverb jest często stosowany i brzmi fajnie. Teraz go przyciemniam trochę. Chyba jaśniejszy, lepszy. O. Tam, gdzie słychać tą sprężynę. Słyszycie przy tych uderzeniach takich głośniejszych? Do tego jeszcze beat fajny. Zobaczymy, co robi tutaj parametr drugi. O, i tu już się pojawia coś innego. To pokrętło parametr drugi ma coś innego. W tym wypadku bardziej lampowe brzmienie.
Tak brzmi sam pogłos. No, to jest tak jakby taką sprężyną metalową do czyszczenia kibla. Można taką sprężynę sobie wziąć. Tak, mówię kibel, a nie toaleta. Tu jest jakieś przesterowane to brzmienie. Modulacją pokręcimy. Bez modulacji to jest taki równiejsze to brzmienie się wydaje. Tak by się powtarzało to, co jest zagrane. No, a tu się już dzieją cuda. Zobaczmy na klawiszu. Dobra, mamy już Spring Reverb, więc moje ukochane 2 reverby tutaj były. Teraz będzie Swell. Tego nie znam jeszcze. Zobaczymy, jak się zachowuje. Taki szeleszczący jakby. Ale przyjemnie przestrzenny. Podoba mi się, ciekawy. Przedłużę go nawet jeszcze. Jeszcze raz ten kawałek. O. Tutaj pojawia się na drugim pokrętle parametr Rise i ten Rise parametr odpowiada za to, że jeżeli mamy, muszę się pochylić trochę, jeżeli mamy krótsze dźwięki, to one mają na przykład mniej pogłosu, a te, które są dłuższe, mają pogłosu więcej. Można to sobie ustawić w odpowiedni sposób. Weźmy coś takiego może. Teraz krótkie dźwięki nie mają pogłosu. Teraz długie zaczynają nabierać pogłosu. To jest fajne. Do konkretnego utworu można... Słyszycie? Te krótkie dźwięki, one nie mają tego. A teraz już wszystkie zaczynają tego pogłosu mieć. Więc jest spora różnica pomiędzy takim pogłosem a takim. A to jest jeden i ten sam pogłos, który na dłuższych dźwiękach łapie, a na krótkich nie. Bardzo ciekawa sprawa, bo jeżeli mamy techniczne jakieś kombinacje, super. Mi się wydaje, że można by muzę napisać specjalnie pod ten reverb. Zobaczmy jak modulacja. Weźmy coś innego. Jakieś takie uderzenie jest. Ale to uderzenie to było po prostu ucięty fragment nagrania. Fajny. Fajny ten pogłos, podoba mi się. To już mamy trzy moje ulubione pogłosy obok siebie. A zobaczmy jeszcze jak to na wokalu brzmi, na basie i przechodzimy dalej. Hey! Wow.
Hey baby, don't you wanna go? Bardzo fajne. Bardzo fajne, bo ten pogłos jest taki przestrzenny, jest trochę piaszczysty, jest taki, że zajmuje trochę miejsca, wokal się wydłuża, wokal brzmi ciekawiej, a jednocześnie nie jest bardzo długi. To by było super do nagrań, bo w nagraniach jest często tak, że jak już się znajdzie fajny pogłos, to on się ciągnie nie wiadomo jak długo. Tutaj się nie ciągnie, jest spoko, podoba mi się. Lecimy dalej. Dalej będzie Bloom. O! On tak jakby miał trochę delaya. Jak włączyłem sam ten pogłos, to właśnie wspomniany wcześniej kibel przyszedł mi na myśl, bo to tak brzmi, jakby trochę ktoś pod prysznicem śpiewał albo w łazience. Wydłużmy go. Ciekawy. Tu też mamy długość. Więc tak naprawdę jakby te trzy pokrętła, decay, parametr drugi, który jest opisany jako długość i mix tak naprawdę mogą wpłynąć nam na długość pogłosu, bo mix to jest jak dużo tego sygnału jest, decay to jest jak on jest długi w ogóle, ten pogłos, który domiksowujemy potem, a właściwie ta length to będzie też długość, ale nie wiem w tym wypadku czym to się różni od decay. Tam jest powtórzenie, czyli on trochę działa jak efekt delay, czyli powtarza, nie tylko, że rozmywa i jest to reverb, tylko to jest właśnie, ciężko mi opisać, czym się różni pogłos. Pogłos od delaya. Delay powtarza, jak klaśniemy raz, to delay nam klaśnie drugi, trzeci, czwarty i piąty, a reverb zrobi takie będzie takie coś. Tym się różni, ale pewne cechy delaya ma ten pogłos, co zobaczycie za chwilę jeszcze. Zobaczmy Bloom na innych instrumentach. To length to jest jakby długość odbicia, mam wrażenie. Tak jakby oddalała się ściana, od której odbija się nasz dźwięk i ten dźwięk miałby kawał drogi do tego, żeby do nas wrócić. I tak, fajnie to brzmi. Ale jak skróciłem, to też to jest. Z tym efektem by trzeba było trochę spędzić czasu, żeby go wykumać. Ja nie będę teraz tego robił, bo nie po to jest, żebym was zanudzał tutaj jednym pokrętłem. No coś takiego ciekawego tutaj się dzieje. Tak, dobrze myślałem. On po prostu skraca tą odległość tej jak wirtualnej takiej ściany, od której dźwięk nam się odbija. Polećmy dalej. To też jest fajny pogłos. Ale zobaczymy jeszcze, co on tu może.
No, on wydłuża w ogóle całą... Takie robi... rozciąga ten pogłos. Po prostu jakby rozciągał go. No, to jest coś takiego też tutaj się dzieje. Ostatnia próba jeszcze. Ciekawe, ciekawe. Jeszcze jakiś metal. W takiej muzie to trzeba ostrożnie z pogłosami, bo one potrafią zamulić dźwięk. Tutaj się przydaje pre-delay i przydaje się odcięcie niskich częstotliwości, tym pokrętłem, tym trochę rozjaśnienie, chociaż jeżeli za jasno, to może to przykryć wokal. Trzeba uważać w miksie. Strzela mi to krzesło, jak nie wiem. Dobrze. Zobaczmy dalej. Cloud. Chmura deszczowa. Tak mi się kojarzy. Ewidentnie ten dźwięk jest... wisi tak. Wisi w miejscu. Kumuluje się. Takie wrażenie mam. Zupełnie mi kojarzy się z tym. Tu będzie... Posłuchajmy tego jeszcze raz. Tutaj można trochę się pobawić modulacją. Tu jest dyfuzja. Jak bardzo się rozmywa to brzmienie. Tutaj jest bardziej ostre. A tu rozmyjemy. Uwaga, uwaga, pociąg nadjeżdża. Hej! Alright! Hej! Alright! Hej! Nie mogę dotrzeć, jak ta modulacja działa w tym przypadku, ale on ma tutaj pewnie takie troszeczkę powtarzanie. Jest blisko efektu delay. Zobaczmy. Chór. To jest bardzo ciekawy efekt. Dzisiaj odkryłem, że jest taki ciekawy. Nie wiedziałem, że aż tak. On troszeczkę symuluje nam, jakby chłop jakiś za nami stał i śpiewał. Mój chłop. O, słyszycie? Tutaj już taki babochop. To był żart w razie czego. Tutaj możemy wybrać, jak ten głos rezonuje. Na wyższych częstotliwościach ma taki rezonans.
Tutaj możemy wybrać co ten chłop tam śpiewa, lub też baba. Takie coś. Ale o. Samogłoski. Jakie? A i O są tutaj chyba i jeszcze jest H, ale H po angielsku jest takie nieme tutaj. Takie coś tu śpiewa. Och, teraz będzie och. Jakiś mnich buddyjski jakby śpiewał. Słyszycie to z tyłu? Sam pogłos włączę. O, tutaj będzie ładnie słychać, co ten pogłos robi. O, wow. Takie coś robi. Zobaczymy jeszcze inne głoski. Samo O. Zobaczcie tutaj. I tu jest random, czyli on raz śpiewa A, raz O, a raz O, robi. A co to był za dźwięk? Bo jestem sam ciekawy. A, to było to. Zobaczymy jak to z wokalem. To jest eksperyment będzie. Hey! Aż boli. Z basem w ogóle, z basowymi częstotliwościami zauważyłem to fajnie. Potrafi zabrzmieć. A? Wow. Takie robi się funky. Ale to jakieś dziwne funky, bardzo wykręcone. Dobrze, zobaczmy dalej. Shimmer to będzie na pewno już szło niedługo w pogłosy, które nie bardzo lubię, bo one dodają takich harmonizerów takich, czyli to jest coś takiego, co sczytuje jakby wysokość dźwięku z tego, co my zapodamy temu efektowi i na tej samej wysokości próbuje wygenerować inny dźwięk. Właściwie ten chór działał bardzo podobnie tutaj, ale no ja nie jestem fanem efektów typu shimmer, bo jeżeli zagramy tam dużo nut, to efekt się gubi, nie wie, którą nutę ma złapać. Jeżeli podciągamy, to się robi kakofonia i nie dla mnie takie efekty. To trzeba, pod nie też raczej trzeba pisać specjalnie muzykę, żeby efekt odpowiadał dokładnie temu, co chcemy zrobić. Słyszycie? Tam już się zupełnie inne dźwięki pojawiają, jakby ktoś na organach grał. Włączę sam pogłos. No, to już generuje dźwięki nam. Tak, i tu możemy nawet wybrać ilość półtonów. Oktawa, wiadomo, oktawa wyżej. Drugi weźmy oktawę niżej. Więc mamy w tym momencie jakby grały 3 instrumenty, a nie jeden. A weźmy oba. Jeden o 6 półtonów do góry, drugi o całą oktawę. Uwaga, uwaga, pociąg nadjeżdża.
Hey, alright. Tak jak mówię, Shimmer to nie jest moja para kaloszy. Zobaczmy dalej. Jeszcze na basie bym może takie eksperymenty tolerował. Zobaczmy Magneto. O, ciekawe, do basu bardzo. Zapętlmy sobie to. Samym tym efektem to nawet jakby do techniawki ktoś wziął ten efekt, to można by w trakcie cuda niezłe robić. Rozpędzić taki właśnie efekt i teraz by wszedł beat. No, można by się pobawić tutaj ładnie. Kurczę, ja w ogóle lubię na basie efekty. To jest fajna opcja, ale nie przegięte, tylko jakieś ciekawe. I wanna go. Don't you wanna go? Hey baby, don't you wanna go? I wanna go. Don't you wanna go? Hey. Zobaczmy jeszcze na gitarze. Na wokalu nie podoba mi się ten efekt. Tutaj modulacja potrafi już go zepsuć. Jak jest wykręcona na maksa, to jeździ ten dźwięk za bardzo. Robi się po prostu jakby ktoś za dużo wypił. Tutaj ten dźwięk tak nie jeździ i jest przyjemniejszy. Także w tym wypadku modulację bym skręcił. Chyba że chcemy naprawdę jakieś dziwne rzeczy robić. Zwiększyłem teraz wielkość pomieszczenia. Dziękuję bardzo. Mamy już dwa ostatnie, czyli nonlinearny, nielinearny pogłos. Zobaczmy, jak brzmi. Jakiś potwór. Mod skręcę.
On też tutaj powtarza coś ten efekt. Spadła mi kostka do gitary i ona jest ciemna. Został nam reflections i to będą odbicia. Odbicia od ścian. Matko Bosko. Trochę go wydłużymy. On nam nie pozwala się wydłużyć jakoś bardzo. Bo to są krótkie odbicia. Jakby od pobliskiej ściany. Można by zagrać na tym. Ciekawe, inne. Ja się nigdy nie przysłuchiwałem aż tak bardzo reverbom. Ale to jest ciekawe. Zobaczmy wokal. I wanna go. Don't you wanna go? Hey baby, don't you wanna go? Naturalny jest ten pogłos. Zobaczmy bas. Jeszcze. Tak, i tym sposobem doszliśmy do końca. Całe kółeczko przelecieliśmy sobie. Ten efekt ma jeszcze cuda niewidy tutaj jakieś ustawienia. Te ustawienia dotyczą MIDI. Oczywiście można zapisywać te brzmienia, przypisywać do tych switchy, więc możemy mieć jeden pogłos, drugi, trzeci dla danego numeru. Powiedzmy, banków mamy 99. Więc można to robić w nieskończoność. Każdy ma po 3 takie presety. Cieszę się z mojego pierwszego filmu. Jeżeli przeraża Was ten bałagan albo coś, co powiedziałem, to przykro mi, chociaż tak naprawdę nie będę się przejmował tym. Cieszę się, jeżeli macie jakieś pytania albo chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, czegoś nie powiedziałem, a chcielibyście, żebym powiedział, to proszę się odezwać w komentarzu.